Dzień dobry moje drogie panny, witam Was serdecznie i zapraszam do czytania na lato. Przede mną talia, z której będziemy korzystać, tutaj z boku i przy sztalugach talie, które będę wykorzystała na Vimeo. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co będziemy robić w filmach właśnie na lato, to zapraszam do filmu, który Was wprowadzi. Nagrałam jakiś czas temu wstęp do czytań na lato. A teraz już przechodzimy do rzeczy. Zobaczymy, co dla Was. Umiarkowanie. Moim zdaniem to jest energia, w której będzie konieczność zapanowania nad własnymi emocjami, dbania o spokój wewnętrzny. Na spodzie jest król kielichów, więc tak mi dlatego przyszło do głowy to, co powiedziałam, żeby starać się troszczyć o tą dojrzałość emocjonalną. To jakby nie odbierzcie mnie też źle, nie uważam, że jesteśmy niedojrzali emocjonalnie, czy że Wy jesteście niedojrzali emocjonalnie, ale może w czerwcu będzie ta konieczność, żeby bardziej zwrócić uwagę na wyważenie kwestii emocji z kwestiami logiki, tak bym rzekła. Tak? Na taki idealny balans między sercem a umysłem. W energii karty umiarkowanie to jest też czas na sformułowanie jednej długoterminowej wizji. Czego pragniemy, tak? Co pragniemy osiągnąć? Gdzie chcemy być? Jeśli dzieje się za dużo, to pamiętajcie, jaki macie cel. Z Królowa Mieczy. Królowa Mieczy bardzo doświadczona osóbka, energia osoby bardzo doświadczonej, którą ciężko wprowadzić w błąd, ciężko ją zmanipulować, raczej opiera swoje zdanie i to, co ma do powiedzenia na prawdzie. Unika fikcji, unika iluzji. Królowa Mieczy to jest energia bycia bystrym, kierowania się własnym doświadczeniem, bycia wnikliwym. To jest energia osoby, która wyczuje ściemę, tak? Tu nie ma miejsca na ściemę. W sposób, mam nadzieję, dyplomatyczny potrafi też jakby odciąć jakąś fikcję, odciąć jakąś iluzję, pożegnać coś, pożegnać kogoś. To jest Królowa Mieczy. Dużo pracy. Dużo pracy. Ale też jest zadowolenie z tej pracy. I odpoczynek. Z najtrudniejszych energii, które się nam tutaj pojawiają, to jest właśnie energia karty 10 buław. To jest dużo odpowiedzialności, dużo pracy, dużo codziennych obowiązków, dużo rzeczy na głowie. W 10 buław mamy tego tak dużo, że już naprawdę jesteśmy sfrustrowani dźwiganiem tego wszystkiego, popychaniem do przodu, bycie odpowiedzialnym za wszystko i mamy tego serdecznie dosyć. W 10 buław trzeba sobie zdać sprawę, że to nie jest tak, że wszystko musimy zrobić teraz, zaraz i to nie jest tak, że wszystko musimy zrobić we własnym zakresie. Żeby sobie troszeczkę ulżyć, należałoby ustalić priorytety, zrezygnować z czegoś, bo dzieje się za dużo naraz. Zobaczcie, te 3 pierwsze karty, które nam się tutaj pojawiły, no ciekawe czytanie, ja będę doprecyzować na Vimeo, szczerze mówiąc, to jest taka energia bardzo życiowa, tak? W której dostajemy po kolei jakieś nowe odpowiedzialności, jakieś nowe zadanie, życie przynosi nam jakieś nowe ciężary, bo to jest 10 buław, są ciężary. Natomiast i naszym zadaniem jest jakby przede wszystkim w sposób logiczny, racjonalny zrobić porządek z tym wszystkim. Z drugiej strony też zadbać o swój własny spokój, o harmonię, patrzeć na sprawę tylko i wyłącznie długofalowo. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo prozaicznie ta pierwsza połowa lata. Najnormalniej w świecie prozaicznie. Przyziemnie. Druga połowa lata również bardzo prozaicznie i również bardzo przyziemnie mamy rycerza monet, mamy 9 monet, mamy 4 miecze. W rycerzu monet to wiecie, to może być dla niektórych z Was singli, na przykład oferta emocjonalna skierowana w Waszą stronę, kogoś, kto nie będzie się śpieszył z jej wyartykułowaniem, natomiast jeśli już ją złoży, to będzie pewny tego, co mówi, pewny tego, czego pragnie osiągnąć. Natomiast w rycerzu monet to jest też ostrożność w podejmowaniu decyzji,
Dlatego, że rycerz monet jeszcze nie ma dużego doświadczenia i on się trochę obawia ryzyka, obawia się straty, tak? Jest bardzo wytrwały i cierpliwy natomiast w tym, co robi. Czeka spokojnie na idealny moment i to jest może informacja dla Was. Jeśli na przykład zaczynacie coś zawodowego albo zaczęliście coś zawodowego w ostatnim czasie, żeby wyczekiwać na odpowiedni moment, żeby się z niczym nie spieszyć. W rycerzu monet to też jest tak, moi mili, że zdajemy sobie sprawę, że pomimo tego, że jest nam tutaj ciężko i dużo dźwigamy, dużo obowiązków, dużo odpowiedzialności, dużo spraw mamy do załatwienia, że no, nikt nie jest tak, nikt chyba nie zrozumie tego tak jak panna, że nie możemy gdzieś tam spodziewać się rezultatów, efektów tego, co robimy, bez po prostu pracy. Tak? Trzeba działać każdego dnia nad tym, żeby coś zbudować. Będzie czas na odpoczynek. Także powiedziałabym, to lato dla Was, panien, i dla mnie też, bo jestem panną, końcówka jest rzeczywiście tutaj relaksem, natomiast bardzo przyziemne lato. Zadbajcie więc o siebie, znajdźcie czas dla siebie, znajdźcie czas na urlop, znajdźcie czas na wypoczynek. Jeśli nie możecie sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy, niech to będą jednodniowe wycieczki za miasto. Coś, co absolutnie odświeży, gdzieś tam zresetuje, da Wam siły, da Wam power. Jestem bardzo ciekawa, co się z tym wiąże i jestem ciekawa, jaka historia wyklaruje się nam na Vimeo, z czym to jest związane. Końcówka jest taka, że ta ciężka praca, którą tutaj włożyliśmy w odcinaniu jakichś historii, w robieniu porządku w naszym życiu, w układaniu spraw, może było nam ciężko przez jakiś moment, bo na przykład wiecie, no za dużo naraz wszystko same, ale widziałyśmy cel i do tego celu dążyliśmy, przynosi nam dużo satysfakcji, ponieważ jest 9 monet i później możemy odpocząć. Tu jest sukces, tu jest dobrobyt, tu jest energia samostanowienia, tak? Posiadania tego, czego pragniemy i mamy to poczucie, że na to zasłużyliśmy swoją ciężką pracą. W 9 monet dodatkowo to jest radowanie się z owoców naszej pracy. To jest zasłużony sukces. To są mądre decyzje finansowe, które podejmowaliśmy wcześniej. One tutaj właśnie jakby to są owoce tych decyzji. A te decyzje moim zdaniem były tu, w Królowej Mieczy, czyli w pierwszej części lata. Tak? Decyzje były trudne, może były niepopularne, może ciężko innym było je zrozumieć, może ktoś się od nas odwrócił z powodu tych decyzji, może przez to więcej spadło na nas, musieliśmy więcej dźwigać różnych historii, może czułyśmy to obciążenie psychicznie i fizycznie, natomiast tu przychodzi czas na odpoczynek, zrobienie sobie przerwy, wycofanie się, zrelaksowanie się, w ogóle pogadanie ze sobą, danie mądrości swojej duszy czas i przestrzeń na to, żeby ujawniła, co właściwie dalej chcemy zrobić, co my chcemy robić jesienią, tak? Także bardzo pracowite lato widzę dla Was, panny moje. W 4 buław, w 4 mieczy, przepraszam, bo o niej mowa, to też mamy taką energię, w której trzeba sobie zrobić przerwę. Koniecznie, szczególnie po czasie pełnym wyzwań, a moim zdaniem wyzwań nie będzie Wam brakować. Na chwilę przestać się martwić wszystkim. Posłuchać siebie, znajdziecie rozwiązania, wyjechać gdzieś, w odosobnieniu posiedzieć, tak? Zadbać o swoje zdrowie. Tak bym jeszcze powiedziała, nie wiem, dla kogoś to może będzie ważne, że jeśli będziecie pracować ciężko przez całe lato, nie będziecie mieli czasu na to, żeby zrobić sobie chwilę przerwy, wytchnienia, to pod koniec lata zadbajcie o siebie. Fizycznie, psychicznie, wyjedźcie, znajdźcie czas dla siebie, odpocznijcie, zadbajcie o swoje zdrowie. To też tak może być, ok? Pamiętajcie, co mieliśmy tutaj na spodzie talii. Tu nam się pojawiło, te dwie zobaczyłam, koło fortuny i król kielichów i myślę sobie po prostu, że może do Was przyjdzie jakaś nowa okoliczność, którą Wy będziecie chciały wykorzystać. Nowa okoliczność na przykład zawodowa, na przykład finansowa, ale to będzie powodowało, że trzeba będzie włożyć dużo pracy w to, co się dzieje.
żeby tę okoliczność sobie zbudować, tak? Żeby to zamienić na realną materię. Dla części z Was, moje drogie panie, możecie, albo panowie, może do Was przyjść ktoś, kto ma wodę mocno osadzoną w swoim horoskopie urodzeniowym, czyli ryby, rak, skorpion. Natomiast obawiam się, że to jest taka relacja, która absolutnie pod względem emocjonalnym może satysfakcjonować, natomiast pod względem prozy życia, podejścia do dealowania z prozą życia, do zajmowania się życiem codziennym, może powodować, że większość obowiązków, większość gdzieś tam odpowiedzialności i dbałości o ten dzień taki zwykły, tak? O ten chleb, tak to nazwijmy, spada na Was. Więc też jeszcze mam taką wiadomość, zwróćcie na to uwagę. Dobrze, moje drogie panny, to by było na tyle, jeśli chodzi o Wasze przesłania na lato, przesłania ogólne na lato. Osoby zainteresowane zapraszam na Vimeo, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.